Witajcie kochani na kanale Tom Guide Krakau. Tym razem jestem między fabryką Schindlera a obozem Plaszów. Zobaczcie, zakładam gumowe rękawice. Po co? To się przekonacie dziś na tej trasie. I dzisiaj chciałem podziękować Irlandzki Szlak za inspirację do tej akcji, którą będę czynił, jak również wszystkim moim drogim subskrybentom i osobom, które śledzą mój kanał wytrwale, ciągle oglądają nowe vlogi. Jestem Wam ogromnie wdzięczny i osobom, które zapomniały jeszcze wcisnąć magicznego dzwoneczka czy subskrypcji, będę ogromnie wdzięczny za naciśnięcie tego, ponieważ to jest wsparcie mojego kanału, jest bezpłatne. Pamiętajcie, subskrypcje są bezpłatne, nie kosztują Was nic, a dla mnie znaczą po prostu rozwój kanału i mogę kolejne filmy publikować. Dziękuję Wam pięknie i lecimy już, przygotujcie się. Jak widzicie, postanowiłem połączyć przyjemne z pożytecznym, posprzątać planetę, a także wejdziemy w tajemniczy kamienium Liban, gdzie opowiem Wam tajemniczą historię zapomnianego obozu pracy, jak również o spalonym chłopcu. Widzicie, słoneczny dzień na krakowskim Podgórzu, równolegle do mnie ulica Telewizyjna i nowoczesny dworzec Kraków-Podgórze, zbudowany tu przed kilku laty. Jest rozbudowana szybka linia Kraków-Skawina-Oświęcim. W przyszłości będą śmigać tędy aglomeracyjne, szybkie pociągi. Ja natomiast za chwileczkę będę zmierzał w kierunku zapomnianego obozu pracy przymusowej dla Polaków. O tym obozie mało kto wie. Płaszów już więcej to słowo mówi niż Liban. Jak widzicie, ta część jest kompletnie poza zasięgiem turystów. Nie byłem tu nigdy z grupami i to, co Wam pokażę, jest kompletnie zapomniane. To właśnie widok na linię kolejową w kierunku Skawiny i też zarazem Zakopanego. I tu równolegle idę w kierunku budynków dawnej fabryki Libana. Nazwa pochodzi od właściciela Bernarda Libana, który był potężnym fabrykantem. Posiadał też wielką fabrykę sody na Borku Wałęskim, potem Solvay i w końcu Bonarkę, produkcję cementu portlandzkiego, a tu było produkowane wapno palone jako pod nawozy. Bardzo ważna produkcja. Pozostał tylko ten budynek w gestii miasta. Jak widzimy, jaki stan jest tego budynku, który już sobie liczy ponad 100 lat. I ten komin, który pozostał tylko. I przechodzimy przez mostek dawnej bocznicy kolejowej do tej linii właśnie w kierunku Śląska. I tutaj są ogródki działkowe, a my zboczymy w zapomnianą ścieżkę. Jeśli ktoś próbuje wejść oficjalną bramą, nie ma wejścia na teren tego kamieniołomu. Trzeba wejść taką dziką ścieżką, no tak zwaną pijacką, wśród krzaków. Kiedy powstał ten kamieniołom? W końcu XIX wieku i zabytki, które podziwiamy w Krakowie, to właśnie ten kamień był tutaj używany do nie tylko budowli, ale też do wzmacniania ulic Krakowa. I to była spółka Kamieniołom Liban und Ehrenpreis, czyli drugi współwłaściciel.
I cóż się stało tutaj w początku wojny? Początkowo żydowscy właściciele, bogaci właściciele nie musieli jeszcze oddawać wszystkich majątków i dopiero w kwietniu 1942 roku zostaje ten cały kamienium przejęty przez władze nazistowskie, przez nazistowskie Niemcy. I tutaj ponad 400 Polaków zostaje zainstalowanych. Tutaj wykonują ciężko pracę niewolniczą. Wiemy, jakie były racje żywnościowe. 300 kalorii dla Żyda, 800 kalorii dla Polaka i 2800 kalorii dla Niemca. Takie były kartki żywnościowe, więc przy tak niskiej ilości kalorii ciężka praca katorżnicza w kamieniołomie. Około ponad 2000 Polaków przewinęło się przez kamieniołom. Komendantem był Bernard Benecke i tutaj egzystował ten obóz aż do lata 1944 roku, tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego, kiedy nastąpiła tu wielka ucieczka więźniów właśnie, o której mało kto słyszał. Opowiem o niej wkrótce. Świadomym istnienia tego obozu był rzeźnik Polaków, czyli dr Hans Frank. Wiemy, że III Rzesza miała wielu wyedukowanych doktorów, jak dr Mengele, tutaj doktor właśnie prawa Frank. I on określił generalne gubernatorstwo tutaj jako śmietnik rasowy, gdzie Żydzi, Cyganie, Polacy będą po prostu pod ludźmi, mają być całkowicie wyeliminowani. Więc to zapisywał w swoich pamiętnikach. Wiemy, że został skazany na karę powieszenia w procesie norymberskim. Tuż przed powieszeniem dokonał spowiedzi i otrzymał rozgrzeszenie. Miał ostatnie słowa powiedzieć: Jezu, litości. Natomiast tutaj wchodzimy już na teren scenerii do filmu nagrodzonego 7 Oscarami Lista Schindlera. To tu Steven Spielberg postanowił zainstalować obóz Plaszow, choć właśnie nie jest to w oryginalnym miejscu. Tam po prostu wyrosły bloki mieszkalne, a to miejsce było osłonione, zapomniane. Więc tutaj te wapienniki, 4 wieżyczki, wiemy, że wapienniki to wieżyczki, które służyły do produkcji wapna gaszonego. Zobaczmy tutaj na fotografii stara wieżyczka, a wykonana oczywiście z kamienia, cegły. Natomiast tutaj są blaszane, one są z lat 70. I tutaj były pewne rzeźby, o których wam powiem, które nagle zniknęły, tajemniczo zniknęły. Zobaczmy, widzimy w dole wciąż widoczne słupy z wysokim napięciem. One właśnie grały w liście Schindlera. To była właśnie wzór dawnego obozu Plaszow. 34 baraki, 11 wieżyczek strażniczych. To właśnie tam poniżej. A teraz, zgodnie z obietnicą, opowiem wam historię wielkiej ucieczki Polaków z obozu pracy przymusowej, tutaj Baudienst, czyli służby budowlanej w Libanie. Było to gorące lato, SS-mani spędzali swój czas prawdopodobnie w domu publicznym w Plaszowie. Tam dom był przy willi Amona Getta, który dokonywał sam selekcji. I tutaj część ukraińskiej załogi już opuściła obóz, więc Polacy słyszeli wieści o tym, że Paryż wyzwolony, de Gaulle maszeruje, Patton obiecuje, że wyzwoli zaraz Warszawę, więc hurra, Polacy, już zaświtało, wiadomo, powstanie w Warszawie, więc 170 Polaków postanawia nocą uciekać.
Mają też tylko do dyspozycji jedną drogę ucieczki, takim trawersem w poprzek kamieniołomu i dokonują właśnie ucieczki. Niestety 23 najbardziej chorych zostaje. SS-mani reagują w panice bardzo spontanicznie, zaczynają rzucać granatami i w końcu na rozkaz komendanta Beneke 23 tych najbardziej chorych zostaje rozstrzelanych na miejscu. Po prostu komendant obawiał się restrykcji, że pozwolił uciec ukraińskiej załodze, a potem jeszcze Polaczkom. Czyli 146 Polaków uciekło, ponad 23 rozstrzelanych. Wielka ucieczka. Jest tylko krzyż taki upamiętniający to zdarzenie postawiony przez Solidarność, ale jak mówiłem, wstępu na ten teren nie ma. To należy do miasta, ogrodzony oczywiście wspaniałym nowym płotem, więc tylko nam zostaje dzikie peregrinacje tych piękna stalowych konstrukcji. W tle kopiec Krakusa. Ciekawostką jest, że jest to zarazem też grób legendarnego władcy Krakowa. Jego ciało zostało spalone, a po czym właśnie te prochy tam mogą gdzieś w tej okolicy być, bo były rozsypywane na 4 strony świata, więc ten mityczny kopiec w tle. My natomiast będziemy się już przemieszczać w kierunku tej zagadkowej śmierci chłopca. Popatrzcie, figura kompletnie spalona przez wandali. Pewien artysta z Warszawy, pan Tomasz, postanowił upamiętnić swoich synów przez 2 figury, takie wykonane z tworzywa sztucznego, na tych stalowych konstrukcjach, na tych pięknych stalowych konstrukcjach pordzewiałych. No i one sobie stały. Ja pamiętam, byłem zszokowany tymi konstrukcjami. Pytałem w fabryce Schindlera, czy ktoś wie coś na ten temat. Nikt nie wiedział. Była to partyzantka artystyczna, nazwijmy to. Nie miał zgody krakowskich zieleńców i te figury sobie stały tak parę lat. I nagle jestem w szoku. Miałem właśnie na live'ie w ramach Hey Go Tours pokazać gościom figury chłopców, jednej figury kompletnie nieba, a tu popatrzcie, zgliszcza spalonej figury chłopca, którą zobaczycie zaraz oryginalne na zdjęciu, które udało mi się sfotografować. Nacieszenia oka tym krajobrazem, ponieważ nie wykorzystaliśmy szansy taka jak była na przykład w Tunezji, gdzie kręcono zdjęcia do Gwiezdnych Wojen i cała sceneria została pozostawiona jako atrakcja turystyczna. Tutaj nic, jedynie teren raj dla wspinaczy, można po tych stalowych konstrukcjach troszkę pochodzić, tak jak ja teraz.
Szczerze wam powiem, że ciężko mi się zakańcza ten vlog. Tak fajnie się konwersowało. I tutaj posprzątałem ten kawałek Krakowa, zapomniany śmietnik. Za mną sceneria do listy Schindlera. Jeszcze raz podkreślam, jest to symbol Libanu, scenerii do listy Schindlera. Dziękuję wam pięknie za subskrypcję, polecenia mojego kanału. Po prostu jesteście kochani. I nie zapominajcie o kolejnych vlogach, które już w końcu mam przygotowane.